Hennessy, je la connais. Lambeau, bitume, j'arrache. Dojedziemy czy nie? Jak się nie rozpali po drodze... Dawaj Mati, zbierę wszystko. Cyk. Tutaj cycki nie zgub, najbardziej, to jest najważniejsze. Zamiast bułkę. Woda? Ile wody mamy? Adam mam dał? Adam, nie, to kupiłem. Słuchajcie, jesteśmy właśnie pod punktem zbiorczym przed wyjazdem autobusu do Mauretanii. Jest 8:00, zaraz ruszamy w 7-godzinną podróż. Słońce wstaje. No i co? I tyle. Jesteśmy po śniadaniu, spakowani mam nadzieję. Lekko jeszcze zaspani, po kawce, na tarysiku. Gotowi na 7 godzin podróży przez pustynną drogę. Ale zobaczcie, jest trochę osób, patrzcie, też z plecakami, więc podejrzewam, że oni mają podobny plan do nas, żeby dostać się właśnie do Mauretanii. Można przyjść tutaj, najlepiej byłoby dzień wcześniej, wykupić sobie bilecik, można zapłacić kartą. Bilet kosztuje około 75-80 zł w zależności od kursu, więc są to tanie rzeczy. I my już czekamy na odjazd. Piękny wschód słońca z rana. I nic tylko czekać, naprawdę czeka nas ciężka podróż 7 godzin jazdy, a potem przechodzenie przez tą, no właśnie granicę na ziemi niczyjej, więc już troszkę, że tak powiem, troszkę się obawiam, jak to będzie wyglądało wszystko. Ja tylko chciałem dodać, że gdybyście chcieli przyjechać do Dakli, to z pewnością możemy z czystym sumieniem polecić Hotel Medina. Jest tam wspaniały gospodarz Adam, który jest mega gościnny. Pokazał się tutaj dużą gościnnością wobec nas. Adiemu kupił czapkę, nam postawił kawkę. Kursowi teraz jeszcze dał wodę na drogę. Nie, naprawdę spoko. Nie musiał tego robić wcale, więc doceniamy. Hotel Medina, taras z widokiem na ocean. Myślę, że warto zdecydowanie. Jeśli będziecie w Dakli, jeśli będziecie szukać noclegu, no to ta miejscowa jest jak najbardziej godna polecenia. 3, 4. Raz. Myślę, że na jakimś dachu będziemy jechać czy coś. To jest taki trup, nie? Jak w Indiach. No i dobrze, jesteśmy już w autobusie. Bardzo wysoki standard, jak na to, na co liczyliśmy. Jest parę osób, jest trochę Polaków. No na pewno, lepszy niż PKS u nas. Także prowiant jest. Skromny, bo skromny. Ale może przeżyjemy. Jesteśmy na pierwszym postoju. Jakieś, nie wiem, jedziemy ile? Jakąś godzinę? No może trochę więcej. Autobus jest cały załadowany, głównie lokalesami. Całe rodzinki z dziećmi. Jedziemy przez Saharę, przez pustynię. Nic właściwie nie ma wokół nas. Pierwszy przystanek, stacja benzynowa gdzieś na totalnej po prostu pustyni, Saharze. Jesteśmy trochę zdziwieni, bo w sumie jesteśmy po godzinie jazdy, a już pierwszy stop, podobno są 2 stopy. Tutaj młodzież na miejscu nawet, kurde, nie ma piłki, tylko grają sobie butelką plastikową. A u nas w Polsce, w krajach europejskich ludzie narzekają na to, dzieci, że nie wiem, tata nie chce iPhone'a kupić nowego, gdzie muszę zobaczyć tutaj czapki butelkami plastikowymi grają w piłkę. Napowietrzymy troszeczkę. Ja w ogóle widziałem wczoraj taki mechanizm schładzania, że oni robią tak, nalewają, później tu, cyk, z powrotem. Jeszcze raz. Na zdrowie. Tylko nie nagrywaj koleżanki, bo ją zamkną w więzieniu. Nie wolno. I said do not record you because you can get a problem. Okay, that's fine. We are not television, don't worry.
Wsiedliśmy właśnie z autobusu. Mamy teraz do przejścia jakieś 2 km pustynią do granicy z Mauretanią. Taki pas ziemi niczyjej, który będzie też bardzo charakterystyczny, bardzo dużo zniszczonych fur. Taki trochę koniec świata, Mad Max, coś w tym stylu. No i wyzwanie numer 1, najbliższe, to przekroczenie granicy, czyli wszystkie formalności, dokumenty, wizy itd., więc to na pewno trochę się jeszcze zajmie. Jesteśmy przy takim barze, już tutaj czuć klimat mocno, bieda, syf i tak dalej. Tu coffee. Tu kafe. Milk is café. No milk. No milk. No milk. No, dark. No i okazało się, że dopiero o 15 otwierają granice. Na razie poszedł sobie chyba ktoś na przerwę. Dopiero o 15 otwierają po prostu nie tyle może granice, co w ogóle dojście do tej granicy, bo teraz nas czeka taki spacer 2-kilometrowy przez pas ziemi niczyjej, która nie należy do nikogo w tym momencie tak naprawdę. Siedzimy sobie w takiej gwarnej knajpce, czekamy na kawę. Czujemy już tutaj mocno klimat mauretański. Spodziewamy się jeszcze większego brameczka. Brawo! Maroko strzeliło bramkę. Brawo. Wypijemy kawkę, czekamy do 15. Przechodzimy przez bramę, idziemy później na granicę już mauretańską. Tam musimy ogarnąć wizę. Szukran. I tak to się kula. Luz mauretański. Dzień dobry. Camera is not allowed. Dzień dobry, esfera. Hey, come on, my friend. Film here. Where are you from? From Bolanda. Polanda? Yeah. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Demiwa. I have taxi. No, And I'm tour we are guide. going by walk. I walk with you, no problem. No, we walk alone. Camera. This is camera. No co, no, łapią nas wszyscy jak się tylko da. Chcą nas pakować w taksówkę, żeby nas przewieźć do granicy, a to jest 2 km. Ale są zbyt piękne widoki, żebyśmy jechali samochodem do granicy, bo zobaczcie co... 4 km wychodzi. 4? No to idealnie. Zobaczcie co tutaj się dzieje. Tylu butelek to w skupie nie ma nawet. To ani nie jest Maroko, ani tak naprawdę jeszcze Mauretania. Teoretycznie należy ten pas do Saharyjskiej Republiki Arabskiej, czyli Sahrawi, ale ich tu tak naprawdę nie ma, bo oni są na pustyni głęboko blisko granicy z Algierią. Właściwie nikt nie odpowiada, więc zobaczcie, jak nikt się nie zajmuje pewną ziemią, pewnym pasem ziemi. Zobaczcie co się wtedy dzieje. Po prostu jedno wielkie śmietnisko. Jesteśmy świeżutko po przejściu granicy, jest dosłownie zaraz za nami. Trwało to około 2,5 godziny pewnie, mniej więcej. Jedno wielkie zamieszanie, krzyki, kolejki od okienka do okienka. Gdyby nie ten gościu, który nas tutaj będzie teraz wiózł, który zabierał nasze paszporty, mówił gdzie mamy iść i kiedy i tak dalej, to sami byśmy tego po prostu nie ogarnęli. Więc troszeczkę trzeba było się niego zdać, teraz z nim właśnie pojedziemy do naszego miejsca, gdzie będziemy nocować. Ale ogólnie dużo osób tutaj kręci, zagadują, cinkciarze, sprzedają papierosy, sprzedają wielbłądy. Także nie można się tu nudzić na tej granicy na pewno. Je la connais, Tennessee, je la connais, Lambo,
bitume, j'arrache. L'Hennessy, tu la connais. Lambeau, bitume, j'arrache. Fort. Adi dobrze się odpalił. A to jest rozpierdziel, no. Bardzo pięknie, czysto, dobre jedzenie chyba, dobry kantor. Mamy swoich przewodników. Jeden nas przywiózł, drugi nam pokazuje, gdzie zjeść, gdzie wymienić pieniądze. Bardzo miło, no. Come, bro. How are you, bro? Oi, fine guy. Mauritania. Oi, Good. you good guy. Yeah. Troszkę rozmawiamy z okazji. O, meczyk leci. Hello. Ale klimacik są, meczyk oglądamy. W jakiejś jadłodajni. Pokaż jak to jedzenie w ogóle wygląda, nie? Zobaczcie, co tu się dzieje. Weź Lokalny guide, który nas tutaj przejął z ulicy, prowadził nas do jakiejś restauracji, tutaj panie pracują. Będą jakieś kluchy z mięchem, będą grane. Coś pięknego, słuchajcie, meczyk leci. Ogólnie trochę jest tak tutaj niepewnie, wygląda jakby oni byli delikatnie na nas tak średnio nastawieni, ale staramy się tutaj uśmiechać i iść do przodu z tym sławnym salam alejkum. Kolega tutaj nam pomaga, jest ziomek. Yeah, cool? No. Tak wam też polecam, żeby będąc w takim miejscu złapać od razu jakiś kontakt z lokalesami i z lokalnym takim guidem, to będzie bez problemu. Tutaj można pochodzić, coś zobaczyć, bo tak sami solo to no jest tak krzywo, powiem wam szczerze. Jest ciemno, spojrzenia są takie niezbyt przyjazne, ale tutaj kolega. What's your name? You know, Abu. Arul. To jest Arul. Thank you, worldwide. Yeah. Thank you, worldwide. Welcome, welcome. Welcome. Powiem tak, po tym makarunku, tak bez szału, nie? Ale później wjechało łódko z kurczaka, z fryteczką, z jakimiś warzywkami. Na ten moment jest dobrze. Mam nadzieję, że jutro nie będziemy tego żałować. Bardzo ciężko jest tu w ogóle porozumieć z ludźmi. Nikt nie mówi po angielsku, wszyscy para français. Adrian mówi po hiszpańsku, my po angielsku. No i jest wszystko tak trochę na migi, nie? Bo oni wzą w angielskim, tak naprawdę. Także weź sobie to pod uwagę, że parę słów po francusku dobrze byłoby tutaj mówić. Ale jakoś dajemy radę. Coś jeszcze? I cóż, ja myślę, że dzisiaj za wiele już nie będziemy nagrywać. Jest już dosyć ciemno. Będziemy powoli się kierować do hotelu. Jesteśmy naprawdę po całym dniu trasy, jesteśmy mega wykończeni. Trzeba trochę wychillować. Szukamy jakiegoś sklepu z jakimiś napojami i jutro myślę, że ponagrywamy fajny materiał, bo chcemy pojechać na jakieś najpiękniejsze plaże tutaj w okolicy. Plus pokażemy też na Wadi Bou za dnia. Troszkę może nieco ładniejsze widoki niż to co teraz. Albo i nie, zobaczymy. Więc żegnamy się z tej brudnej mauretańskiej ulicy. Salam alejkum. I widzimy się jutro. Jedziemy właśnie przez pustynię w państwie, o którym na pewno większość z was nie słyszała i nawet nie wie, gdzie ono występuje. Jesteśmy w Mauretanii.